Jaki był twój plan B, gdyby nie wyszło ci z siatkówką? Czy jest coś, czego brakuje ci w Turcji, coś, co mamy tylko w Polsce? Wbijasz do kolejnego sabotażysty, jak będzie Zapro. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest, może nie wiem czy długo wyczekiwany, ale będzie to chyba taka cykliczna seria pytań i odpowiedzi. Zapisałem sobie kilka, na które odpowiemy. Nie wiem ile ich dokładnie będzie, ale sądzę, że będzie ich z 15 do 20. Niektóre się powtarzały, bardzo dużo się ich powtarzało, jak tam życie w Turcji i tak dalej, ale mam nadzieję, że będziecie usatysfakcjonowani. Dlatego zaczniemy takim. Ulubione miejsce w Krakowie. Ja ogólnie Kraków kocham, jest to moje rodzinne miasto, spędziłem tam 16 lat swojego życia, więc ciężko mi stwierdzić takie jedno miejsce, ale na pewno jest to centrum, Kazimierz, Rynek i te rejony, czyli ogólnie centrum Krakowa bardzo, bardzo lubię. Gdybyś mógł zamienić się z kimkolwiek miejscami na jeden dzień, to z kim? Wydaje mi się, że nie mam jakiejś takiej osoby, nie wiem, Cristiano Ronaldo czy LeBron James. Wiadomo, że fajnie by było zobaczyć, jak oni żyją, ale wydaje mi się, że jakbym mógł się z kimś zamienić, to wydaje mi się, że zamieniłbym się z którymś z moich rodziców, żeby zobaczyć perspektywę bycia rodzicem i posiadania syna. I wydaje mi się, że chciałbym bardziej w tą stronę pójść. Jeżeli już bym musiał kogoś wybrać, to wybrałbym pewnie mamę albo tatę. Następne pytanie. Najdroższy item w szafie. Nie mam jakichś drogich przedmiotów. Dobra, będzie to na pewno łańcuch, który sobie sprawiłem z około rok temu, może pół roku temu. Na pewno będzie łańcuch białe złoto z diamentami. To będzie najdroższy item. Czy twoje tatuaże mają dla ciebie jakieś znaczenie? Jeśli tak, to jakie? Kilka tatuaży ma dla mnie znaczenie. Nigdy na ten temat gdzieś tam nie wypowiadałem, co który ma. Wiadomo, że jest Kraków. O niektórych też na pewno nie będę mówił, ale oczywisty jest na pewno Kraków, który mam wydatowany. Kościół mariacki, tutaj gołębie krakowskie, drzewo rodzinne. Niektóre tatuaże mają znaczenie, a niektóre tatuaże są stricte tylko, bo mi się po prostu podobały. Czy Nitro ci pomaga w tworzeniu vlogów? Uważam, że ma mega wiedzę i mógłby ci sporo pomóc. To prawda. Sergiusz ma na pewno sporą wiedzę na temat platformy YouTube. Niestety nie może już nagrywać na YouTubie. Miejmy nadzieję, że będzie mógł kiedyś wrócić. Nie, zbytnio z nim na ten temat nie rozmawiałem. Widziałem, że kiedyś, widziałem, że kilka razy oglądał vlogi moje podczas live'ów, jak streamuję na Kiku, ale nie rozmawialiśmy na ten temat tipów. Jak sobie zobaczyłem jego reakcję na 2, 3, 4 odcinki, to jak coś tam powiedział, to staram się gdzieś to wdrażać, no bo jednak nie oszukujmy się, że jest to dinozaur YouTube'owy, który na pewno wiedzę posiada. Kolejne pytanie. Co jest ważniejsze twoim zdaniem? Dyscyplina czy motywacja? Wydaje mi się, że mimo wszystko dyscyplina jest ważniejsza w sporcie, chociaż ja bym te dwie rzeczy ze sobą połączył i ciężko jest je jakoś rozdzielić. Dla mnie gdzieś one się łączą, ale jeżeli miałbym wybrać jedną z tych, to wydaje mi się, że dyscyplina. Stricte jeżeli chodzi o podejście do treningu i o zaangażowanie na treningach i na meczach, to jednak ta dyscyplina jest najważniejsza. Motywację możesz znaleźć na różne sposoby, a jeżeli robisz to, co kochasz i nie sprawia ci to większego problemu, pójść na trening, w moim przypadku, to tej motywacji nie potrzebujesz dużo. Czy w angielskim języku czujesz się całkowicie swobodnie? Tak, jestem w stanie porozmawiać na większość tematów teraz tym bardziej jeszcze, kiedy jestem za granicą i dziś szlifuję sobie ten język angielski. To jestem w stanie porozmawiać tak naprawdę z chłopakami na większość tematów, na które bym chciał porozmawiać. Oczywiście pewnie jakbym spotkał jakiegoś Brytyjczyka albo Amerykanina, który chciałby porozmawiać na temat medycyny, no to mielibyśmy jakiś problem, ale do takiego codziennego użytkowania w takim obrębie, w jakim ja użytkuję, pójście na kolację z chłopakami czy spotkanie się, nie mam z tym większych problemów, więc wydaje mi się, że całkiem swobodnie się poruszam w języku angielskim, wypowiadam w języku angielskim, ale oczywiście kanał będzie prowadzony w naszym ojczystym języku polskim. Czy zachowanie numerka na koszulce jest gdzieś w kontrakcie? Od tego kontraktu w Ziracie i przyszłych, które będę podpisywał, mam wcześniej dogadywany temat numerka na koszulce i także no jestem przekonany, że
przed przyjściem staram się zawsze uzgodnić to, żeby na mnie numer 21 oczekiwał. Czy jest coś, czego brakuje Ci w Turcji? Coś, co mamy tylko w Polsce? No schabowego. Tutaj niestety tego mięska nie można dostać. Nie sprzedają go tutaj w sklepach w Turcji, także ciężko jest dostać. Na pewno skyr jest, wydaje mi się, w ogóle niedostępny. Mają jakieś zamienniki kwarka, jakoś tak się to nazywa. Także jestem w stanie gdzieś osiągnąć jakieś zamienniki na niektóre produkty spożywcze, ale na pewno za polskimi potrawami tęsknię. Jakieś pierożki ruskie, pierożki z jagodami, pierogi z mięsem, schabowe z ziemniakami, mizerią, żurek, rosołek, pomidorowa, nasz polski kebab, bo jestem zwolennikiem bardziej polskiego kebaba, kiedy jest mieszana warzywka, niż tego tureckiego. Także no na pewno jedzonko tutaj polskie jest bardzo ciężko dostępne, no nie z racji tego, że jesteśmy w Turcji, przynajmniej ja. Kolejne pytanie. Ile punktów karnych i jak Furmana w Turcji? Furmana w Turcji jest to Fiat, biały Fiat. Dzisiaj go akurat oddałem do klubu, bo mi gdzieś tam zapaliły się różne kontrolki. Muszą skontrolować, co tam się wydarzyło. Także mam nadzieję, że to ogarną. A ile punktów karnych aktualnie na moim koncie w Polsce jest całe okrągłe 0. Jestem po prostu chłopakiem, który jeździ zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Wbijasz do kolejnego sabotażysty, jak będzie zapro. Kto wie, może kiedyś się pojawię w programie sabotażysta. Wydaje mi się, że u mnie największy problem jest z dostępnością terminów, bo trzeba jednak na to poświęcić kilka dni. Ale kto wie, może kiedyś się pojawię i mam nadzieję, że wypadnę satysfakcjonująco i żebyście byli zadowoleni z mojego występu. No i bardzo dużo było pytań, jak się czuję w Turcji, jak mi tutaj, jak klub i tak dalej. Czuję się w porządku. Większość czasu wolnego tak naprawdę spędzam na kanapie, przed komputerem albo gotując aktualnie. Więc mniej więcej tak to wygląda, że zbytnio się nie ruszam. Moje życie pozasportowe nie różni się znacząco tym, jak to miało miejsce w Polsce, jak grałem. Także pod tym względem dużo się nie zmieniło. Tęsknię za Polską pod względem spożywczych produktów, dostępności produktów w Lidlach, Biedronce. Teraz tym bardziej jeszcze, jak zacząłem sobie gotować i dbać o to odżywianie, to gdzieś jak na początku dostałem przepisy od Michała, on oczywiście wiedział, że siedzę w Turcji, więc posprawdzał sobie wszystkie produkty, zamienniki razem ze swoimi dietetykami i starał się to tak dostosować, żebym miał tutaj dostępność odpowiednią, ale no mimo wszystko gdzieś ten temat pod względem zakupowym jest ok, ale no czasami brakuje mi niektórych produktów. Jestem w szoku, jak tutaj jeżdżą samochodami, jest dla mnie abstrakcja i nie rozumiem tego, jak tutaj mogą tak funkcjonować, ale no tak funkcjonują, tak to wygląda, także nie za dużo mam do powiedzenia na ten temat. Muszę się po prostu jak prawidłowy obywatel polski, który przyjeżdża do Turcji dostosować, bo nie jestem u siebie. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, podsumowując, jak tutaj jest w porządku. Klub jest bardzo profesjonalny. Mamy na wszystkie podróże wyjścia ewakuacyjne zarezerwowane. Jeżeli nie ma wyjścia ewakuacyjnych, a są dostępne biznes klasy, to z tego co słyszałem, bukują biznes klasy. Na wyjazdach mamy jednoosobowe pokoje, no wiecie o co chodzi. Duże jedno łóżko, także no pod względem takim organizacyjnym to jest naprawdę klub top of the top. Kolejne pytanie, wuja czy taku, nie jestem w stanie niestety wybrać pomiędzy jednym, kocham was oboje panowie. Czy jest jakiś kraj lub miejsce, które marzysz odwiedzić? Nie mam marzenia odwiedzenia danego kraju, ale zawsze chciałem zwiedzić Stany wschodnie, zachodnie wybrzeże. Także może kiedyś uda mi się tam udać, tylko zdaję sobie sprawę, że na takiego tripa trochę więcej wolnego potrzeba niż tydzień, który my mamy zazwyczaj, także zobaczymy. Może kiedyś zwiedzę, ale wydaje mi się, że Stany... jest jeszcze Polinezja francuska, tylko niestety Polinezja francuska ma to do siebie, że leci się tam 14 dni, więc zobaczymy. No ale to są takie... jakieś destynacje, które chciałbym na pewno zobaczyć. Na pewno fajnie by było też pojechać na safari. Na pewno fajnie by byłoby też zwiedzić jakieś takie bardziej egzotyczne kraje. Słyszałem, że Bali jest super. I ja mam taki plan cichy w głowie, że jak skończę karierę, to wejdę na Mount Everest. Ale no zobaczymy, czy on mi się kiedyś... niby to nie kraj, ale to
powiedzmy też jakaś destynacja, którą można by było zobaczyć. Czy kiedykolwiek przypuszczałeś, że będziesz miał taką rzeszę fanów? Nie, nigdy tego nie zakładałem, nigdy tego nie przypuszczałem, nigdy o to nie zabiegałem, nigdy się o to nie starałem. To po prostu wyniknęło wszystko naturalnie, naturalną koleją rzeczy i wydaje mi się, że po prostu jakby to wszystko się tak skumulowało i dzięki temu tak to do takiego stopnia to urosło, bo jestem po prostu sobą i pamiętajcie, moi drodzy, bądźcie sobą w życiu, bo to jest najważniejsze. A ludzie czają, jak ktoś jest autentyczny i prawdziwy, a ludzie czają, jak ktoś jest sztuczny. Ja przynajmniej tak mam, że widzę. Mieszkanie w Turcji musiałeś załatwić sobie sam, czy klub ci pomagał? Jaki był twój plan B? A to następne pytanie za chwilę. Mieszkanie, to aktualnie, w którym przebywam, musiałem powiedzmy sobie opłacić sam, bo klub dysponuje mieszkaniami, które gdzieś są dostępne obok hali. Do tego są to mieszkania w starym bloku i tak dalej, i tak dalej. Widziałem je od środka i no, chciałem mieć mimo wszystko komfort tego, że będę się czuł bardzo dobrze. Jest to mój pierwszy wyjazd za granicę, więc chciałem się czuć komfortowo, wracając po treningach, po meczach, spędzając tutaj dzień wolny. Więc postanowiłem, że wezmę sobie fajne mieszkanie i opłacę sobie je sam. Nie żałuję. Pokażę Wam kiedyś na pewno na vlogu, jak mniej więcej to wszystko tutaj wygląda. Na dole mam dla siebie do dyspozycji basen, sauny, bilarda, którego widzieliście, jak grałem z moim tatą na vlogu poprzednim. Wyjście bezpośrednie na dół taką kartą magnetyczną, że nie muszę wychodzić z budynku, tylko po prostu idę do sklepu. Nie trzeba zakładać bluzy, kurtek i tak dalej. Także no jest to dosyć duża wygoda i duża swoboda, także powtarzam się, cały czas mówię także. Cieszę się, że tutaj wynająłem to mieszkanie i się wprowadziłem akurat do tego. Jedyny minus, który gdzieś jest, mieszkając tutaj, to na pewno dystans, który trzeba pokonać na halę. Co prawda nie jest to jakoś daleko, bo jest to około 12 km, tylko problem jest w tym, że te 12 km mogę czasami jechać 10 minut, bo to jest taka obwodnica, czy taka jakaś ekspresówka, która jedzie przez miasto, a czasami rano mogę jechać 50 minut godzinę, także to wszystko zależy. Korki są tutaj naprawdę bardzo duże. Jaki był Twój plan B, gdyby nie wyszło Ci z siatkówką? Nigdy nie zakładałem, że mi nie wyjdzie i nigdy nie zakładałem żadnego planu B, który mógłbym mieć, gdyby mi nie wyszło. Zastanawiałbym się nad tym pewnie w momencie, w którym by mi nie wyszło, w którą stronę mógłbym pójść i w którą stronę mogłoby się to rozwijać, ale sądzę, że ja bym bardzo pewnie teraz z perspektywy czasu chciał być przy grach, tworzyć jakiś content na streamach i tak dalej. Tylko też nie wiem, jakby to wyglądało w sytuacji, w której nie miałbym tego statusu i tej popularności, którą mam teraz. Czy przyciągnąłbym do siebie ludzi, czy nie. Ciężko mi jest stwierdzić, ale żadnego planu B nigdy nie zakładałem. Kiedy nowa fryzura, szefie? Fryzura przychodzi u mnie naturalnie i nigdy jakby zbytnio nie planuję, kiedy się pofarbuję, więc ciężko mi powiedzieć. Mam jakieś plany, jest to trochę tutaj skomplikowane i bardziej złożone, jeżeli chodzi o farbowanie. Ja w Polsce mam znajomą, która mnie farbuje w Żorach, zawsze to było, więc to było dużo łatwiejsze do zorganizowania, wystarczyło, że do niej zadzwonię, ona zawsze mnie z otwartymi ramionami przyjmowała o dowolnej porze i o dowolnej godzinie, więc bardzo mocno się dostosowywała do tego wszystkiego. Tu wydaje mi się, że nie będę się w Turcji farbował, jakby nie mam tego planu, chyba że będę miał taką okazję, że będzie z 2-3 dni wolnego w czasie sezonu i będę mógł wrócić do Polski, wtedy postaram się może tak to zaplanować, żeby się przy okazji pofarbować, ale sądzę, że jeżeli ta farba, która zejdzie, a sądzę, że tu jeszcze jest na jakieś 2-3 cięcia, sądzę, że w marcu tego już nie będzie, w luty, marzec, to raczej po prostu dam trochę odpocząć tym włosom, żeby mi się zakola zarosły i po prostu jakoś na sezon kadrowy coś przygotuję ciekawego, żeby było to satysfakcjonujące dla Was. Tylko że no z tymi kolorowymi farbami jest trochę problem taki, że one dosyć szybko schodzą, ale to coś ogarniemy. Jak radzisz sobie z presją, kiedy masz ważny mecz? Nie wiem, czy pewnie jest tutaj kilka sportowców, którzy to oglądają, albo młodych adeptów siatkarskich. Nie dam wam niestety, bo to pewnie taka osoba zadała to pytanie, ale no nie dam wam złotej odpowiedzi i złotego tipa na to, jak zrobić, żeby się nie stresować, żeby się nie denerwować. Powiedzmy sobie szczerze, nie da się tego totalnie wyzerować. Nie ma takiej sytuacji, w której
nie czujesz stresu i adrenaliny. No okej, no jak grasz powiedzmy z naprawdę niżej notowanym przeciwnikiem i jest taki sparring, no to rzeczywiście taki stres czy adrenalina nie występuje, ale zawsze masz jakiś stres, zawsze masz jakąś adrenalinę i tylko musisz się nauczyć z nią żyć, musisz sobie zdać sprawę, że to jest coś, co ci napędza, a nie coś, co ci przeszkadza. Ja mam gdzieś tak, że mi to po prostu tak naturalnie przychodzi, gdzieś mi to bardziej pomaga niż mi to przeszkadza, ale no zdaję sobie sprawę, że na pewno niektórych zawodników czy niektórych młodych adeptów może gdzieś to od środka zżerać. Nie wiem, nie dam wam złotego środka. Jedyne co mogę powiedzieć, to musicie się z tym oswoić, musicie do tego zaadoptować, musicie zdać sobie sprawę, że to jest nieodłączna część sportu i bardziej może przestawić swój mindset na to, że to jest rzecz, która ci pomaga i gdzieś ci uświadamia, że twój organizm jest, nie wiem, gotowy, że będzie za chwilę grał mecz, niż bardziej, o Jezus, jestem sparaliżowany, nie mogę teraz zaatakować, jak popełnię błąd, to trener mnie zdejmie. Nie ma czegoś takiego. Jak gracie w siatkówkę, to siatkówka to jest gra błędów. Czasami zrobisz ich 5, czasami zrobisz ich 10, czasami zrobisz ich 7. Dlatego to jest jakby odrębny temat. Dlatego ja uważam, że na przykład statystyki w siatkówce są ważne, dadzą ci jakąś odpowiedź na niektóre rzeczy, ale uważam, że ogólnie statystyki statystyki. Kiedy jakiś merch dla bab. Moi drogie panie, słuchajcie, jakby ogólnie te wszystkie rzeczy, które zostały stworzone albo które będą tworzone, wytwarzane, wiecie o co chodzi. We współpracy z 4FM i następne kolekcje, to wszystko jest unisex. To jest, wiecie, luźny styl ulicznego siatkarza, który ja preferuję. I no nie każdemu się to jakby, wiecie, nie każdy lubi taki styl luźny, baggy i tak dalej, także no jeżeli gdzieś to nie jest w twoim klimacie i nie lubisz takich luźnych ciuchów, lubisz coś takiego bardziej przyległego, obciskającego, no to ciężko mimo wszystko będzie ci to nosić, ale no wszystkie rzeczy, które gdzieś tam ja przy współpracy z 4FM robię, to są wszystkie unisex. To nie ma odpowiednika, jest to po prostu duże, bo są to oversize'y. A ta ostatnia kolekcja rzeczywiście wyszła dosyć spora. Oczywiście bardzo dużo pytań było a propos dziewczyny, nie dziewczynę. Jestem singlem, żyję se i gram w League of Legends na bocie Miss Fortune aktualnie albo w Warcriders i jest mi z tym dobrze. Planujesz robić często streamy, czy będziesz informował o streamach? A propos pytania, wiecie, ja streamkę odpalam, jak mam na to ochotę, jak mi się chce. Aktualnie gram sobie w ciszy, chilluję i za bardzo gdzieś... jednak jak odpalasz ten stream, to musisz mieć tą interakcję z widzem, musisz z nim rozmawiać, a czasami jestem po prostu zmęczony, chcę sobie wrócić do domu i jedyne co chcę zrobić, to usiąść i sobie wychillować, pochillować, niczym się nie przejmować, po prostu odpalić gierkę i sobie pograć, porozmawiać ze znajomymi i gdzieś na tym się na razie skupiam. Jeżeli chodzi o informacje, tu się pojawi Kick, Twitch. I na tych dwóch platformach streamuję. Częściej jest na Twitchu, zostawcie sobie followka, każde powiadomienie wtedy dostaniecie. A propos streamów, są one nieregularne. Czasami potrafię streamować tydzień, dzień w dzień, czasami potrafię nie streamować miesiąc, czasami potrafię się odpalić raz na 2 tygodnie, raz na tydzień. Jest to nieregularne i odpalam się po prostu raz na jakiś czas, kiedy powiedzmy, że mam na to ochotę. Wezmę sobie ten ekranik, bo się tu cały czas patrzę, a nie chcę się na niego... Co zmieniłeś w BMW? W BMW zmieniłem tak, układ wydechowy Akrapowicz, program na 700 ileś koni, 20 chyba tam było, dokładki karbonowe tam boczne, jakiś dyfuzor, spoiler, lotka, bla 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 bla, tam dużo rzeczy karbonowych podokładałem w aucie. I to chyba wszystko. Teraz aktualnie autko, bo też widziałem, że było kilka pytań co z autem. Auto aktualnie przebywa w Pachura Motocenter u Patryka Pachury. Pozdrawiam Cię serdecznie, całuję, dziękuję, że opiekujesz się moim samochodem. Dodatkowo będzie jeszcze teraz wygłuszane, czyli trzeba cały samochód rozebrać, ja na tym się nie znam totalnie, jakieś pianki pewnie podokładać, poniedokładać i na nowo złożyć, także będzie wygłuszane, ale jeżeli ktoś z Was ma samochód i myśli o jakichś tuningach albo jakichś rzeczach, to nie ma lepszej firmy niż Pachura Motocenter. I nie jest to współpraca, nie zapłacili mi za to, po prostu z czystym serduszkiem siwego polecam. Co powiedziałbyś sobie sprzed 5 lat? Słuchajcie, ja tych wszystkich pytań sprzed 10, 5, 15, 20 lat, co byś powiedział sobie? Ja bym powiedział sobie, stary, żyj życiem, niczym się nie przejmuj i rób to, co robisz, nic nie zmieniaj, a wszystko będzie zajebiście. Naprawdę. Nie zmieniłbym nic w swoim życiu, nie chciałbym, żeby się nic zmieniło. Uważam, że wszystko się dzieje po coś w życiu, każde doświadczenie, złe lub dobre, czegoś Cię uczy, coś Ci daje, wyciągniesz wnioski.
stajesz się przez to mądrzejszy, rozumiesz niektóre rzeczy. Także ja bym totalnie nic nie zmienił. Totalnie nic nie zmienił, bo może jakbym coś zmienił, to nie byłbym teraz w tym miejscu swojego życia, w którym jestem, a uważam, że jestem we wspaniałym miejscu w swoim życiu. Mam pieniądze, jestem zdrowy, robię to, co uwielbiam, robię to, co kocham, nie czuję, że pracuję, także może jak coś bym zmienił 5-6 lat temu, to nie byłbym teraz w tym miejscu, w którym jestem. Także nic bym nie zmienił. W Turcji tak dużo osób rozpoznajecie na ulicy i tak dalej, jakie rzeczy w Polsce brakuje, ci to już mówiłem. Jeżeli chodzi o rozpoznawalność osób, znaczy mojej osoby w Turcji, no to jest ona znacząco mniejsza. Powiedziałbym, że prawie znikoma, jednak tutaj ludzie nie żyją tak męską siatkówką, jak jest to, jak ma to miejsce w Polsce. Także no nie. I w sumie to tyle. Chciałem coś jeszcze powiedzieć, ale chyba tyle. No po prostu nie. No to pod tym względem to jest chilly luz. Jaki jest twój dream supercar? Tutaj Sergiusz zadał pytanie. Zawsze chciałem Lambo albo Ferrari, ale w momencie, w którym wsiadłem do Lambo i stwierdziłem, że się nie zmieszczę do niego i muszę jechać tak z głową, stwierdziłem, że moim dream carem jest Ferrari. Wiem, że twoje jest chyba SF90, bo słyszę mniej więcej to co 3 dni, ale no jest to piękne auto, sprawdziłem sobie kilka dni temu i rzeczywiście mogłoby ono pasować do miana mojego dream cara, ale ogólnie bym powiedział, że po prostu Ferrari. Po prostu Ferrari, nieważne jakie. Może kiedyś będzie mi dane sobie takie sprawić. Jakie ćwiczenia z dzieciństwa najbardziej pokazują rezultaty teraz? Wiecie co, ja jak byłem taki, z 1,20 m, to ja bardzo dużo indywidualnie chodziłem trenować z moim tatą na halę. My bardzo robiliśmy dużo rzeczy technicznych, więc wydaje mi się, że po prostu techniczne rzeczy, techniczne zagrania, które wtedy robiłem, czyli wystawy, dogrania, freebole, odbijanie ciężką piłką taką kilogramową, półtora kilo chyba ta piłka może mieć, no coś takiego, ona jest po prostu cięższa niż normalna, 1000 razy o ścianę, wydaje mi się, że dzięki tej piłce mogę teraz całkiem nieźle radzić sobie w przyjęciu na palce, jeżeli chodzi o jakieś wszystkie aspekty z wystawą highballa, dograniem freeballa, technicznymi nabiciami i tak dalej. Ja tego bardzo dużo za czasów młodzieżowych, młodzieńczych muciłem na hali z tatą. Były to wtedy nużące treningi i nie chciało mi się tego robić i pamiętam, że nieraz nie miałem na to ochoty, a dziś teraz z perspektywy czasu jakby ja wiem, co mój tata miał na myśli i wiem, czemu mi to kazał robić i wiem, czemu mnie forsował ku tym treningom, a nie tylko gramy tu 1 na 1, będziemy się wygłupiać i tak dalej. Oczywiście to też miało miejsce na koniec treningu, ale to była jako nagroda do wykonanego treningu poprzedzającego te powiedzmy gierki. Więc no wszystkie te aspekty techniczne, które wykonywałem, wydaje mi się, że teraz bardzo procentują w tym obecnym moim siatkarskim życiu. Na tym zakończymy to Q&A dzisiejsze. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, subskrypcję, jakieś podbicia są, widziałem, że są, także też zostawcie. A jeżeli to będzie takie, zrobimy sobie takie cykliczne pytania i odpowiedzi może co miesiąc, zobaczymy jak będzie z pytaniami, czy będzie na co odpowiadać, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo oczywiście komentarz do tego filmu, to zostawcie go pod tym filmem. Ja przed następnym Q&A będę już miał łatwiej, bo sobie po prostu wejdę w ten film i będę czytał po prostu pod tym filmem pytania. Ale zapraszam też do komentowania a propos tego filmu. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, like, subskrypcja, bo coraz z filmu na film jest coraz mniej lajków. Trzeba trzymać tutaj statystykę. Ja uciekam, widzimy się w następnym materiale. Teraz będzie 7, a następny będzie 8. Regularność jest. Elo!